Partnerem odcinka jest BookBeat. Szanowni Państwo, moi drodzy, przed Wami, ale i przed nami jej wysokość Boka Kotorska. Podróżujemy po Czarnogórze. Ten odcinek będzie nieco inny, to znaczy oczywiście każdy odcinek jest inny, bo się przemieszczamy, ale dotychczas byliśmy w górskim jądrze Montenegro. A teraz, skoro zjeżdżamy do Boki, to sytuacja nieco się zmieni, nie tylko geograficznie, ale również historycznie, bowiem Boka Kotorska nie była częścią księstwa i królestwa Czarnogóry przed I wojną światową. Historycznie rzecz biorąc, jest to południowa Dalmacja. Dobra, będziemy jechać, będziemy mieć ogromną ilość zakrętów i będziemy mieć możliwości przeróżne, widokowe, żebym Wam to wszystko w wielu miejscach opowiedział. Jedziemy starą austriacką drogą, która łączy masyw Lowczen z miastem Kotor. Dlaczego austriacką? No właśnie, zakończyliśmy naszą na razie krótką opowieść o Boce Kotorskiej na południowej Dalmacji. Tak, historycznie południowa Dalmacja, potem Wenecja. Republikę Wenecką ukatrupił Napoleon, ustanowił prowincje iliryjskie. I potem, po kongresie wiedeńskim, po upadku Napoleona, Boką Kotorską zaczęli władać Habsburgowie, Austriacy. I powstała tutaj baza marynarki wojennej austriackiej, a potem austro-węgierskiej. Były dwie, w Puli i w Boce Kotorskiej. Czarnogóra, najpierw księstwo, a potem królestwo, kończyła się właśnie tu w górach. Walczyła o dostęp do morza i uzyskała ów dostęp, ale nie tu w Boce. Mówię o sytuacji przed I wojną światową. Uzyskała ów dostęp w okolicach Ulcinia od Turków. Natomiast to miejsce do końca I wojny światowej było w monarchii austro-węgierskiej. Dlatego też droga austriacka. Zobaczcie, jaka ona jest. Jedna z najbardziej krętych, najbardziej spektakularnych i najwspanialszych widokowo dróg, jakimi w życiu jechałem. Jechałem nią parę razy i powiadam Wam, znacznie lepiej jest jechać w dół. Nie dlatego, że się po prostu lżej jedzie, wcale nie. Trzeba hamować silnikiem bardzo często, żeby nie spalić hamulców, ale dlatego, że jedzie się nie po tamtej stronie, a tam jest najczęściej sroga przepaść. No i jesteśmy nad samą Boką. Ta droga, niezwykle kręta, zjeżdża niemal do samego Kotoru. Ale znalezienie w Kotorze miejsca parkingowego jest takim samym wyzwaniem, jak znalezienie go w Dubrowniku. Nawet w Dubrowniku łatwiej, bo jest tam wielki, piętrowy parking przed Starym Miastem. A Kotor, też stare miasto, otoczone murami obronnymi, a jeszcze kruzery, czyli zmora tych ładnych miast nadmorskich, które wypluwają tysiące ludzi. Wszyscy chodzą, jeżdżą, szukają miejsc. Kompletna rozpacz, gorąc, chaos jednym słowem. No więc stojąc w korkach wyjechaliśmy z Kotoru. Jak chcecie zwiedzać to miasto, warto. Ja je pokazywałem nieraz zresztą. Chyba nie w YouTubie, ale wcześniej na pewno wielokrotnie. No to przyjedźcie tu tak samo jak do Dubrownika. W sezonie najlepiej o świcie. No ale jesteśmy i się cieszymy, nie złorzeczymy. W dodatku, zobaczcie na te bojki. To oznacza, że mamy tutaj hodowlę muli i hodowlę ostryg.
a tam majaczy w oddali jakaś budka. Moje przypuszczenia okazały się słuszne. To jest farma muli i ostryg o nazwie Luka i działa przy niej mały, skromny barek. Kilka dań, świeżo złowiona ryba, ale przede wszystkim to, co z owej farmy płynie, czyli muszle na dwa sposoby. To jest buzara. Jak wiecie, buzara może być biała albo czerwona. Ta jest biała, czyli białe wino, czosnek, ośródka z bułki, natka pietruszki, nic więcej. A w buzarze czerwonej są jeszcze pomidory. Ale tutaj podano nam to w wersji, oczywiście z makaronem, to jest pasta, ale mule są obrane. To się nie zawsze zdarza. Dość często podają po prostu spaghetti i ugotowane mule. To nie jest wszystko tylko dla mnie. Tego makaronu jest porcja na 3 osoby. No i bardzo słusznie, nie ma do tego parmezanu, gdyż smak sera zabija delikatny smak muszli. Oczywiście najlepiej ma ten, kto nakłada sobie ostatnią porcję, bo zobaczcie, tutaj mnóstwo dobra zostało. No i raz się poświęcę dla reszty ekipy i wziąłem pierwszy. No i teraz króciutka refleksja. Zobaczcie, Czarnogóra. Jaki mały kraj. 1/3 województwa mazowieckiego, mierzywszy to naszą skalą. Jaki różnorodny kraj. Tutaj już jest zupełnie inna kuchnia. Już zjechaliśmy z gór. Tutaj mamy normalne Śródziemnomorze. Owszem, też się gdzieś tu kręcą jagnięta narożna na specjalne okazje. Ale to, co się jada najczęściej, wpływy weneckie, wpływy śródziemnomorskie, to jest po prostu tutejsza kuchnia. Więc takie maleństwo, które łączy w sobie niejako 2 światy. No dobra, a teraz to. Doskonała pasta, nieprzygotowana, nie za dużo pomidorów, mule, no po prostu stąd. Świetna rzecz. Jestem w boce. Jestem już niemal w domu. Herceg Nowi, czyli ostatnie miasto w Czarnogórze w Boce Kotorskiej. Ostatnie oczywiście, zważywszy na kierunek, z którego my jedziemy. Jak się jedzie od strony Chorwacji, to jest ono w Czarnogórze nad Boką pierwsze. Niezwykle strategicznie położone. No bo mamy tutaj wlot do Boki, wrota do tej cudownej zatoki przypominającej fiord. Ten półwysep na horyzoncie to Prewlaka, to już jest Chorwacja. Tam też są fortyfikacje, niegdyś postawione przez Wenecjan, ale fortyfikacje malutkie, a tutaj całe miasto zwrócone frontem do owych wrót. Zatem, kto miał Herceg Nowi, ten miał kontrolę nad całą Boką. Zatem, co tu się działo? Prawdziwy miks narodowościowy. Byli tu Wenecjanie, Turcy, Francuzi, Austriacy, a nawet Hiszpanie przez pewien czas. Miasto jest wspaniałe przez swoją nieoczywistość. Jak się jedzie z tamtej strony, to ludzie od razu gnają, by pojechać dalej, by zobaczyć te znane perły, czyli Kotor, Budwę, Perast. Jak jadą z kolei od strony drugiej, to już wjeżdżają szybciutko do Chorwacji. Tymczasem, doprawdy, warto się tu zatrzymać. To jest główny plac w historycznej części miasta, w Starym Mieście. I zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Zobaczcie, jak spójny jest ów miks kulturowy, architektoniczny. No bo z jednej strony mamy przecież typowy wenecki dom. Spójrzcie na wygląd okien, na kolor elewacji. A tutaj prawosławna cerkiew i nawet pan Pop stoi przed wejściem
i gada z jakimś kolegą. To jest przecudne. Przecudne również z tego powodu, że prawie w ogóle nie ma tu ludzi. Są knajpy, w nich wolne miejsca. A okolica Igalo obok, sanatoria, wody mineralne. Tam Tito miał jedną ze swoich 33 willi. Zresztą można ją zwiedzać. Nazywa się Galeb, tylko że jest bardzo rzadko otwarta. Dzisiaj chcieliśmy tam pojechać, zamknięta w środku, tak jakby marszał Tito przed chwilą stamtąd wyszedł. Mamy tutaj bardzo wysoki masyw nad miastem, prawie tak samo wysoki jak Lovćen. Nazywa się Orien i on chroni Herceg Novi i Igalo od zimnych wiatrów. W związku z tym, jak twierdzą klimatolodzy, mamy tutaj esencję śródziemnomorskiego klimatu najwyższej jakości. No i wszystko jest, a jest również powrót do Dalmacji właściwej, czyli tej w Chorwacji. Bo pamiętajcie, Boka Kotorska to historycznie południowa Dalmacja. Kącik partnerski. Wtedy zabiłbym i ją, i jego. Pułkownika Baracza i Snieżanę w ribarskiej Koliwie. Gdyby nie twój ojciec, zabiłbym ich oboje. Byłem szalony, pijany i szalony. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Słucham właśnie książki dotyczącej ziem, po których podróżuję. Książki Moja Jugosławia, autora Gorana Wojnovicia. Goran Wojnović to słoweński pisarz o serbskich korzeniach, a książka jest o poszukiwaniu swojej tożsamości, o historii jego ojca, mówię o autorze, który podejrzewany jest o zbrodnie wojenne podczas ostatniego konfliktu w Jugosławii. Książka jest o własnej tożsamości, o historii tych ziem, w końcu o człowieczeństwie. Jest bardzo mocno związana z historią byłej Jugosławii, ale niesie w sobie uniwersalne, humanistyczne przesłanie. No i niezwykle interesująca to rzecz. Słucha się jej świetnie tutaj, choć nie jest to rzecz wesoła, ale jest ona do wysłuchania wszędzie, również w kraju naszym, ponieważ o kondycji ludzkiej możemy słuchać niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Coś mi mówiło, że nasza rozmowa dobiegła końca. Pomyślałem, że mógłbym jeszcze posiedzieć koło niego z nadzieją, że w końcu ulituje się nade mną, ale szczerze wątpiłem, czy człowiek, który przy mnie brutalnie załatwiał porachunki ze sobą, jest zdolny do litości. A teraz słów kilka o partnerze niniejszego odcinka. Jest nim aplikacja BookBeat, czyli aplikacja służąca do słuchania audiobooków i do czytania e-booków. Wśród ponad 1 miliona pozycji w różnych językach znajdziemy teraz na przykład takie nowości, jak książka niezwykle mądrej pani psychoterapeutki, pani psycholog Ewy Wojdyło, książka pod tytułem Zakręty życia, jak i zbiór wczesnych reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. Gorzki smak wody. Reportaże m.in. z Japonii, Indii i Afganistanu. Wszyscy nowi użytkownicy BookBeata do 14 września z kodem Robert otrzymają 40 godzin darmowego słuchania przez 60 dni. A po tym terminie otrzymają 20 godzin darmowego słuchania przez 30 dni. Szczegóły i stosowny kod w opisie odcinka. Koniec kącika partnerskiego. Wspaniale jest podróżować, ale też cudownie jest wrócić do siebie. Z racji różnego rodzaju wyjazdów produkcyjnych, jak tu jesteśmy, ale również z racji odpoczynku, czyszczę sobie też głowę przez lato od nadmiernego czytania nowości w portalach internetowych, informacyjnych. Sami wiecie, jak to człowieka przebodźcowuje, jakie to są tytuły, chodzi o klikalność. No dobra, nie mówię o tym, że pasikonik gigant porywa dzieci w górach Atlasu, ale te wszystkie informacje o tym, że coś czyści jelita jak szczoteczka albo miotełka, symptomy różnych chorób, też o sobie znalazłem
Polacy dodają na potęgę, a Makłowicz łapie się za głowę. No więc z ciekawości, bo było moje nazwisko, wszedłem. Chodziło o to, że Polacy, nie wiem którzy, czy wszyscy, czy 5%, 1, 70%, że jacyś ludzie w Polsce dodają pieczarek do lecza. A ja powiedziałem kiedyś, że węgierskie leczo nie zawiera w sobie ani pieczarek, ani cukinii, ale powiedziałem tylko, jak wygląda przepis na węgierskie leczo i wcale nie łapie się za głowę, jak ktoś dodaje, jak ktoś lubi, a niech sobie dodaje pieczarek czy czego chce. No więc wiecie, taki tytuł klikalny. No i wśród tych niezwykle klikalnych tytułów też znalazłem jeden. Groza w Chorwacji. Turyści biją się o miejsca. No i sprawdziłem również, o co chodzi. No i tam było, że jakaś czeska para wyjechała z Makarskiej, bo był tłok na plaży, straszliwy. No, no to jest po prostu śmieszne, naprawdę. Makarska była zawsze najbardziej zatłoczonym miejscem na dalmatyńskim wybrzeżu, jeszcze w czasach Jugosławii, w czasach Tity. Po prostu tam zrobiono taką, w cudzysłowie, rivierę, czyli postawiono wielkie hotele, no i tam jest dużo ludzi. No i jak ktoś gdzieś jedzie, no to powinien przeczytać. To wszędzie jest napisane. To jest najbardziej tłoczne miejsce. Jest dużo miejsc znacznie mniej tłocznych, ale niektórzy przynajmniej tak mają, że lubią jeździć tam, gdzie jeżdżą inni. No. Ale ludzie są różni. Słuchajcie, świat jest na tyle duży i piękny, że możemy się nim podzielić. Ja wiem, od tłumów w Dubrowniku, czy też w Kotorze nie ma ucieczki, ale są takie miejsca w Dalmacji i to wcale liczne, gdzie ucieczka od tych tłumów jest. Wierzajcie. Czy może być coś bardziej dalmatyńskiego niż dźwięk cykad w gaju oliwnym? Żaden inny dźwięk, poza tym, że ja gadam, tutaj nie dochodzi. A jesteśmy w wiosce Juliana. To jest miejsce, które należy do Renaty Szpalety. Znacie państwa szpaletów, Renata, Iwo i Simę, junior rodu. Znacie ich, oni są z Kuny, moi przyjaciele, winiarze. Pokazywaliśmy ich konobę, ale również tam się odbywały promocje mojej książki, na które tak tłumnie przybywaliście, za co dziękuję. No i to miejsce właśnie należy do Renaty. Tutaj stała koszara, czyli stodoła. Było tu miejsce dla osłów, dla kóz, był tu skład wina. I to jest coś, co zostało przerobione na apartament. Nazywa się Honeymoon. Prace są na wykończeniu, także od przyszłego roku to będzie służyć turystom. Jest to miejsce dla 2 osób teoretycznie, ale zacznijmy od tego pomieszczenia. Kuchnia, tam na górze jest sypialnia, tutaj jest łazienka. Teoretycznie, jakby ktoś przyjechał z dzieckiem, to tu jest jeszcze rozkładane łóżko, sypialnia tam. No i moi drodzy, to jest właśnie turystyka, jaką ja osobiście lubię najbardziej. Takich adresów podobnych jest tu mnóstwo. Jak człowiek się postara, to może znaleźć miejsce z dala od zgiełku, z dala od Wrzawy. No, jeśli zadajecie sobie pytanie, dlaczego w miejscu, do którego przyjechaliśmy, jest właśnie tyle ludzi, no to odpowiedź na to pytanie znacie tylko wy. A dlaczego właśnie wybraliście takowe miejsce? Są inne. Da się nawet w szczycie sezonu w Dalmacji znaleźć takie lokacje, które zagwarantują nam spokój i dźwięk cykad wokół. To jest właśnie to, o co mym skromnym zdaniem chodzi. Plaża Vucine. Specjalnie ją wybrałem, gdyż po pierwsze jest przecudna, jest bardzo dobra dla ludzi z dziećmi, bo ma takie drobne kamyczki i niemal piasek przy wejściu do morza, ale poza tym jest ona uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż w całej Dalmacji. Jest chroniona, znaczy nic tutaj w pobliżu wybudować nie można. No i chciałem wam pokazać, jak wygląda owa plaża w sezonie. No trudno powiedzieć, żeby była pusta. Są ludzie, ale nie ma też bitwy o ręczniki. Można spokojnie przyjść
i zająć miejsce. A jak chce się poszukać czegoś całkowicie pustego, to można to zrobić bez problemu. Można znaleźć małe zatoczki, małe plaże, również z dojściem z lądu, nie tylko z morza. Zobaczcie, jak tu jest przecież ukształtowana linia brzegowa, gdzie nie będzie nikogo albo będzie tylko kilka osób. Więc jeszcze raz powtarzam, wszystko zależy od tego, czego chcecie i czego po plażowaniu oczekujecie. Jeśli chcecie mieć plażę, przy której stoją budki z goframi, z bąbelkowaną herbatą, z hot dogami i z czym tam jeszcze, no to nie jest to miejsce. Ale jeśli chcecie po prostu znaleźć piękną plażę, na której nie ma nawet w szczycie sezonu przerażających tłumów, a obok są plaże, gdzie nie ma niemal nikogo, to jest właśnie to miejsce. Wszystko zależy od Was. A ja się zgrzałem i idę zaraz się kąpać. Woda wydaje się chłodna, ale jest to oczywiście odczucie subiektywne. Bardzo nagrzane powietrze, ponad 30 stopni, a rzeczywiście wiał wiatr i przemieszało wodę, wyciągnęło wodę z głębi. Zatem ma ona w tej chwili 25 stopni. Daje odświeżenie, chciałem powiedzieć po chorwacku, odświeża, ale przede wszystkim jest ona doskonała dla wszystkich morskich stworów. W zeszłym roku, jak woda nagrzała się tu do 30 stopni, to była katastrofa dla hodowców muli i osy. A tak, wszystkie morskie stworzenia mają właściwą temperaturę. Wszystkie, również krewetki. Ów odcinek postanowiłem zwieńczyć przepisem morskim. Co prawda pochodzi on z Włoch, ale z nad Adriatyku. Podpatrzyłem owo danie, a będzie to lasagna z krewetkami i rybą. Podpatrzyłem to danie właśnie w restauracji we Włoszech i potem wiele razy wykonywałem je w domu. Jest obłędne, więc można je zrobić w Polsce. Ja mam tutaj podstawowe składniki, to miejscowe kreweteczki, piękne, niewielkie, ale w Polsce możecie kupić po prostu mrożone tygrysie krewetki. Rozmróżcie je nie szokowo, lecz w lodówce. Muszą być surowe i potem róbcie dokładnie to samo, więc trzeba je obrać. Głowy i chitynki idą tutaj. To jest bardzo ważne, by tego nie wyrzucać, ponieważ na bazie właśnie tego, tych teoretycznie odpadów, powstanie sos. Sos, który przesądza o dobroci owego dania. O, jest mięso. Tutaj, jeśli jest ta czarna żyłka, to też ją wydłubujemy, to zostanie wypłukane i tak, no niestety. Im większe krewetki, tym mniej roboty, a ja się muszę bawić. Ale nie będę żałował. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Kupiłem 2 ryby w sklepie, bez głowy. No więc tutaj są obrane. Tu już są wyfiletowane, a to są skóry, kręgosłupy, ogony. To również będzie dodawane do sosu. Gdyby to było z głową, to byłoby jeszcze lepiej. No ale bez głowy też można. W Polsce możecie, jak kupicie tygrysie krewetki, możecie w ogóle filet z dorsza dokupić. I dalej róbcie tak, jak ja będę robił. Krzew laurowy rozrósł się potężnie. Wsadzałem do ziemi w tym miejscu naprawdę maleństwo. Gdyby przyciąć gałęzie tego drzewa, to by jeszcze wystrzeliło do góry. No ale zobaczcie, tylu liści wawrzyna nie przejem. Potrzebne są mi 3. To nie dość, że wystarcza na cały nasz tutaj pobyt, to potem to tnę, zabieram do Polski, wkładam do zamrażarki i mam. No więc ze świeżych rzeczy, przypraw z ogrodu, to i jeszcze sobie urwę gałązkę rozmarynu. Zatem, zgodnie z obietnicą, te obrane krewetki muszą zostać przepłukane. One są świeżutkie. Jak kupujecie takie wielkie tygrysie mrożone, to robić tego nie musicie po obraniu, ale te warto przepłukać, niech one sobie odciekną. I one będą używane już potem. Już potem, jeszcze potem.
A teraz trzeba zrobić sos. Bisk. No, taki klasyczny bisk to jest wywar robiony na pancerzykach z langusty czy też z homara, ale można to równie dobrze zrobić właśnie na krewetkach. Zobaczycie, jaki będzie tego efekt. Efekt będzie wyborny. Czyli tak, tutaj rozgrzewamy trochę oliwy najpierw. Mam tu dobrą oliwę. I teraz to wszystko, co teoretycznie jest do wyrzucenia, czyli to właśnie znajdzie się w środku. Najpierw to się będzie musiało trochę poddusić. Możemy już wrzucić liście laurowe, możemy wrzucić rozmaryn w całości. Teraz przyprawy. Tu mam kilkanaście ziaren kopru włoskiego. To można bez problemu kupić w Polsce. Mam jeszcze jedną anyżową historię, mianowicie koromacz, czyli dziki koper włoski. Zerwałem go tu za bramką, on wszędzie rośnie. No i po prostu natka z tego też jest niezwykle anyżowa. Jeśli w ogóle nie macie ziaren kopru włoskiego, ani też natki, no to po prostu możecie wlać tu kieliszek pastisa albo uzo, jakiejś greckiej anyżówki. Dobra, to mamy w środku, to potem. Teraz bach. Niech to się chwileczkę popraży. Ja tylko muszę znaleźć, o już znalazłem, nie szukałem długo, musiałem znaleźć drewnianą łyżkę. Pachnie naprawdę czarownie. Bardzo podobny efekt osiągniecie, jeszcze raz to podkreślam, jak kupicie u nas krewetki mrożone, surowe w chitynkach z głowami. Takie prażenie, a potem gotowanie owych chitynek to jest murowana sprawa doskonała. Świetny efekt kulinarny. Teraz białe wino. Białe wytrawne wino. Ja mam oczywiście lokalne, tego wina dość sporo i to nie jest jedyne wino, które się tutaj znajdzie, ponieważ tu mam jeszcze wino słodkie. To jest proszek miejscowe, wino bardzo podobne do tego, co robią w Toskanii, win Santo na przykład. Możecie użyć innego słodkiego wina, możecie też wlać tu zamiast słodkiego wina na przykład kieliszek Brenny. To bardzo ładnie smak zrównoważy. I teraz dokładamy trochę owej natki, nie za dużo, żeby to z kolei nie było przerażająco anyżowe. Zdjąłem kapcie, mieć kontakt z kamieniem kapcie. Japonki, mieć kontakt z stopami bosymi, z tutejszym kamieniem, to jest rzecz piękna. Dobra, teraz tam dodamy trochę koncentratu pomidorowego, powiedzmy 2 łyżki, jednego pomidora, którego tylko natnę, nic więcej. Pomidor z ogródka. On się i tak rozpadnie, rozleci. Dodaję tutaj trochę soli. W ogóle nie trzeba kombinować. To będzie potem przecedzane bardzo dokładnie. No i to już tylko przykryję wodą i pozostawimy to do mniej więcej 40-minutowego procesu gotowania. No i oczywiście nie zapominamy o rybie, jeśli ją mamy, pod postacią tych kawałków, które są teoretycznie niejadalne, czyli skóra, kręgosłup, płetwy. Wszystko do środka, przykryję na razie, niech się zacznie ostro gotować i mamy chwilkę przerwy. Wywar zgaszony, bez pokrywki, gdyż na końcu się jeszcze redukował. Teraz trzeba go przecedzić przez jak najdrobniejsze sitko. Chodzi o to, żeby te wszystkie zbędne rzeczy, które oddały smak, zostały na sicie. Jeszcze to się wygniecie. A to wszystko, co dobre,
znajdzie się w garnku. Tak, trzeba to wygnieść. To jeszcze odcieka. To tutaj to jest naprawdę niezwykła bomba smakowa, koncentracja, która będzie tylko troszeczkę rozrzedzona. Niechaj sobie odcieka, a ja będę robił zasmażkę po prostu. No, coś, co normalnie jest beszamelem, ale beszamel jest z mlekiem. Masło, mąka, mleko. A tutaj nie będzie mleka. Będzie masło, będzie mąka i będzie ów wywar. To posłuży do skomponowania lasagne. Więc teraz masło się tu rozpuszcza, a ja mogę wsypać na oko, ale to musi być gęsty beszamel. No, gęsty sos à la beszamel, bo bez mleka. Na razie tyle mąki i trzeba to mieszać. Zasmażka nie może być rumiana. Coś à la beszamel, więc jasna. Odkładam to tutaj, bo teraz trzeba to stopniowo mieszać, a te garnki są straszliwie ciężkie. Chodzi o to, żeby tutaj nie było grudek. Czyli wmieszam cały płyn, postawię na ogniu, zagotuję, on znowu zgęstnieje. Na oko dodałem mąki, ale w tym wypadku oko dobre. Idealna konsystencja, nie ma grudek, ponowne zagotowanie. No i mamy gęsty sos beszamelowy. Co teraz? Teraz trzeba do środka dodać surowe krewetki umyte wcześniej oraz rybę pokrojoną na kawałki. No i to właśnie czynię. I to za chwilę będę układał tak, jak się robi lasagne. Tutaj zostało trochę płynu. Im mniej płynu, tym lepiej. To było płukane. Krewetki jeszcze puściły sok, ale to nam rozrzedzi beszamel, chociaż to ma dobry morski smak, ale nie. No i ryba. Za chwilę pokroję rybę, dodam tu, wysmaruję naczynie do zapiekania masłem i będę wszystko komponował finalnie. Mam płaty świeżego ciasta. No u nas też bez problemu takowe można dostać. No i po prostu warstwa makaronu, natłuszczona forma i ów sos. I tak warstwa po warstwie. Jak jest lasagna, to powinien być ser. Jest wszakże jeden bardzo ważny problem. Otóż, jak mamy owoce morza, jak mamy rybę, to każdy ser o intensywnym bardzo smaku, taki jak parmezan czy też grana padano, zabiłby kompletnie delikatność ryby, przykryłby to. Więc mozzarella, a zwłaszcza taka mozzarella z mleka bawolic, jest idealnym rozwiązaniem. Delikatnie, żeby to się tylko tutaj rozpuściło i w piecu pół godziny 180 stopni będzie dobre. Będzie bardzo dobre. Wygląda lepiej niż dobrze. Więc sobie spieszę troszeczkę ukroić. Oczywiście, jak jest to pasta fresca, to nie potrzebuje tak długiego przebywania w piecu. Ale to jest, mówię wam, bo wiem, ja już to jadłem. Połączyło się świetnie. Kompozycja wyborna. Surowe krewety, chwila w piecu, surowa ryba, więc już to nie jest surowe. Jest sos, więc makaron zmiękł. Powiadam wam. Strasznie gorące, ale absolutnie cudowne. Kondensacja. Gdybyście to zrobili, dodając tylko krewetki, bez owego wywaru, to w ogóle nie miałoby takiego charakteru. Owo gotowanie, ów bisk sprawia, że to jest cudowne połączenie. Połączenie płatów świeżego makaronowego ciasta i smaku morza. I między innymi taka właśnie jest również Dalmacja.